Cześć, siemano. Jako że ostatnio skupiam się głównie osobiście na profitowaniu, to dzisiaj omówimy sobie kolejną miejscówkę, gdzie możemy profitować z solo magiem. Tym razem udajemy się na Isavi, na Bashmu. Wcześniej pokazywałem w innym filmie, jak expić tutaj w duo. Natomiast ostatnio potestowałem, no i można tu też całkiem fajnie poprofitować sobie solo. Jedyny minus jest taki, że exp jest po prostu kiepski i tragiczny, można powiedzieć, że po prostu go nie ma. No ja miałem jakieś 3,5 miliona na 150%, więc to jest, jeśli chodzi o exp, to jest tragedia. Natomiast profit jest naprawdę przyzwoity. No mi się udało w godzinkę zrobić ponad 900k profitu. Natomiast sądzę, że to nie jest limit tej miejscówki, ponieważ no przyznam wam się bez bicia, że po prostu ja jeszcze nie opanowałem tutaj zbyt dobrze biegania. Tak naprawdę solo byłem tutaj 2 czy 3 razy, żeby sobie tutaj spróbować pobiegać i sprawdzić, ile profitu można solo wykręcić. I za każdym razem miałem ponad te 900k na godzinę profitu. Natomiast ostatnim razem, jak już miałem troszeczkę lepiej opanowane bieganie, co widzicie też na nagraniu, właśnie ten hunt, no to problemem okazało się to, że zabrakło mi kapa i ostatnie 10 minut huntu koncentrowało się wokół tego, że zamieniałem platynki na crystal coiny, żeby zrobić kapa, żeby dociągnąć do tej pełnej godziny. No i myślę, że gdyby nie ten kap, to mimo wszystko ponad 1 kap w ciągu godziny profitu udałoby się zrobić. Czyli de facto podobnie jak wychodzi to expiąc w duo, no bo w duo robiliśmy przeszło 2 kk na godzinę, więc to też dawało mniej więcej 1 kk na głowę profitu. Dobrze, no to skoro charakterystykę miejscówki sobie omówiliśmy, no to porozmawiajmy sobie o żywiołach, jakie tutaj dominują. Same Bashmu zadają obrażenia głównie z obrażeń fizycznych, z ziemi oraz z energii. Natomiast w momencie, kiedy expimy tutaj magiem, no to i biegamy z tymi potworami, no to główne obrażenia, jakie będziemy dostawać w całym huncie, no to będzie właśnie ziemia, obrażenia fizyczne i nieco mniej energii. Natomiast ja też miałem dość sporo tutaj odporności na energię założone, bo miałem na sobie Ignom Legi i miałem na sobie do tego jeszcze Dreamwalker Bootsy. Miałem na sobie Gnome Helmet, Gnome Legi, które dały mi odporność od energii. Natomiast zauważyłem, że największe obrażenia mimo wszystko te potwory, kiedy biją z daleka, biją właśnie z ziemi. Z energii biją de facto Beama, którego rzadko dostajemy, kiedy biegamy. Natomiast jeśli chodzi o te takie strzałki, które rzucają na dystans, to są właśnie obrażenia od ziemi. I myślę, że tutaj nawet lepszym rozwiązaniem niż Gnome Legi byłyby Gill Legi. No jeśli chodzi o hełm, no to nie ma tutaj za bardzo alternatywy. No oczywiście ja wybrałem Gnoma ze względu na odporność na obrażenia fizyczne, których tu jest też bardzo dużo, zwłaszcza kiedy potwory do nas podbiegną, no to dostajemy spore bęcki z obrażeń fizycznych. Oprócz tego korzystałem z Shoulder Plate'a i to będzie tutaj najlepszy wybór. Ze względu na to, że mamy raz, że odporność na obrażenia fizyczne, dwa, że mamy do tego odporność na ziemię. No chyba, że ktoś chce tutaj zainwestować sobie w imbuing, zwłaszcza na mniejszych levelach, polecam to sobie zrobić i włożyć odporność na ziemię, no to wtedy Lion Spellbook myślę, że będzie tutaj lepszym rozwiązaniem niż ten Shoulder Plate. Ewentualnie jakiś Spirit Guide też będzie spoko, bo jeszcze dostaniemy dodatkową odporność na energię w takim wypadku. Natomiast wydaje mi się, że Lion będzie lepszy ze względu na to, że więcej dostajemy obrażeń fizycznych niż z energii. Przechodząc sobie do zbroi, no to Bearskin jest tutaj super rozwiązaniem. Oczywiście jeśli chodzi o imbu, wkładamy sobie Live Leecha, który na pewno nam pomoże. Raz, że będziemy spalać mniej many na leczenie, dwa, że no, mimo wszystko będziemy tutaj nieco bezpieczniejsi.
Dla bogatych zawsze można użyć tutaj Soul Armorka z imbu na ziemię, też będzie spoko. Jeśli chodzi o różdżkę, no to dobrze wiecie, że dla mnie Cobra Rod jest OP i właśnie Cobra Roda tutaj będziemy najczęściej używać. Jeśli chodzi o MS-a, no to oczywiście Lion Wand jest zamiennikiem Cobra Roda. Jeśli chodzi o imbuing, to w obu przypadkach badamy mana leecha i krytyka. I jeśli chodzi o armor w przypadku MS-a, możecie tutaj użyć Soul, będzie naprawdę super, bo Soul dla MS-a ma oczywiście odporność od obrażeń fizycznych i do tego możecie włożyć imbu na ziemię plus na life leecha, ale możecie też użyć na przykład Dwarven Armora z odpornością na ziemię. Ewentualnie Terra Raiment też będzie w porządku z odpornością na tą ziemię tutaj, no jakby nie patrzeć, po prostu chodzi o to, żeby sobie poskładać jak najwięcej odporności na fizyka, na ziemię, no i ekstra też na energię. Jeśli chodzi o naszyjnik, no to Teurgic jest tutaj najlepszym wyborem. Nie dość, że dostajemy Magic Levele, to dostajemy odporność na obrażenia fizyczne i odporność na ziemię, więc to tutaj bardzo ładnie uzupełnia nam zestaw. Jeśli chodzi o pierścień, no to możecie tutaj wykorzystać Prismatic Ringa, jeśli macie mniejszy level lub po prostu nie czujecie się pewnie. Natomiast jak widzicie, no ja na moim levelu to już biegałem bez tego Prismatic Ringa i dawałem sobie całkiem nieźle radę, aczkolwiek no na pewno z Prismaticiem mogłoby być tutaj mi po prostu łatwiej. No i jeśli chodzi o ekwipunek, jest to tak naprawdę wszystko. Tak jak mówię, koncentrujemy się na obrażeniach fizycznych oraz obrażeniach od ziemi. Miłym dodatkiem jest tutaj odporność na energię, która nie będzie tam tak bardzo już potrzebna. Jak zobaczycie sobie po input analyzerze, jakieś 40% obrażeń dostawałem od ziemi, prawie ponad 35% dostawałem z obrażeń fizycznych, natomiast jakieś tam niecałe 20% z energii, dlatego ta energia nie jest tutaj jakoś tak krytyczna. Jeśli już jesteśmy ubrani, no to oczywiście warto byłoby się przygotować co do atakowania. No, te potwory są przede wszystkim wrażliwe na świętość, dlatego no, tutaj premiowani są paladyni oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o magów, to oczywiście avalanche będą jak najbardziej w porządku. Te potwory mają jakieś 10% wrażliwości na obrażenia od lodu. Natomiast MS tutaj będzie dodatkowo premiowany ze względu na jego Fire Wave'a, który będzie się tutaj bardzo dobrze sprawdzał, jako że te potwory mają 20% odporności na ziemię, no to Druid i jego Terrahur troszeczkę tutaj dostają po tyłku, natomiast MS z Fire Wave'em będzie tutaj naprawdę dawał radę i myślę, że właśnie MS-em wykręcimy tutaj lepszy profit niż tym Druidem, właśnie ze względu na tego Fire Wave'a, ponieważ te potwory są neutralne, jeśli chodzi o obrażenia od ognia, czyli dostają po prostu 100% obrażeń, no z ziemi dostają niestety słabiej. No jeśli chodzi o czarmy, no to ustawiamy sobie na Javelin Bashmu, czyli na te czerwone, ustawiamy sobie Divine Wrath'a, to będzie najlepsza opcja. Po pierwsze mają one 20% wrażliwości na Holy, po drugie jest ich po prostu więcej. Natomiast na zwykłe Bashmu ja miałem ustawionego chyba akurat Curse'a, czyli obrażenia od śmierci, natomiast oczywiście jeśli nie mamy Curse'a możemy użyć Freeza. Tak samo jeśli nie mamy Divine'a możemy sobie na czerwone użyć Freeza, a na niebieskie na przykład Wunda. Także jeśli chodzi o żywioły, jest tutaj dość spora dowolność jeśli co do tego, z czego będziemy atakować, ponieważ odporne są tak naprawdę tylko chyba na ziemię i energię w jakimś tam stopniu. Wszystkie pozostałe żywioły są neutralne lub w jakimś tam niedużym stopniu wrażliwe, no i bardzo wrażliwe są na świętość. Jeśli chodzi o level, na jakim polecałbym się tutaj udać, no to tak jak w przypadku Falconów sądzę, że poniżej 400 może być ciężko. Te potwory
potrafią uderzyć. Jeśli się strapujemy na niższym levelu, no to pewnie jesteśmy martwi. No ja tutaj z 5 jakoś tam w miarę sobie na mele byłem w stanie stać, ale z więcej sądzę, że zostałbym wystrzelony. Także na takim 400 myślę, że powinno być już w porządku. Też tutaj istotny będzie dla nas move speed, żeby w miarę szybko się po tej podłodze poruszać, żeby było nam po prostu łatwiej je lurować, łatwiej zbijać. Dlatego to jest taki według mnie rekomendowany level, żeby to minimum 400 mieć, zanim tu sobie solo przyjdziemy. Oczywiście im wyżej tym lepiej, im wyżej tym będziemy mieć po prostu lepszy profit. No pamiętajcie, że tutaj tego lota leci naprawdę dużo i ten lot nie jest jakoś specjalnie lekki. Ja tutaj miałem problemy z capem mimo imbu na backpack, mimo prawie 700 poziomu. No to po prostu pod koniec godzinki zaczęło mi tego capa brakować. No jak zobaczycie tutaj na przebitce, po godzinie miałem jakieś 920k profitu, także myślę, że to całkiem niezły wynik i tak jak mówiłem, gdyby nie problemy z capem, myślę, że byłoby tego profitu nieco więcej, może nawet 1kk by się udało przekroczyć. Ale myślę, że jeszcze kilka razy będę się tutaj musiał wybrać, żeby po prostu sobie sprawdzić statystycznie, ile tak naprawdę można tutaj wyciągnąć. Myślę, że takie 900k powinno być w miarę stabilne, ze względu na to, że ten lot z tych potworów leci, może nie jest jakoś bardzo cenny, ale leci bardzo regularnie. Jak już mówiłem właśnie w poradniku do duo, bijąc tutaj kilkukrotnie na huntach, zawsze było te 2kk w duo w godzinę minimum, więc raczej lot zachował się stabilnie, w przeciwieństwie do falconów, na których jest raczej dość mocno zróżnicowany. No i tak naprawdę jeśli chodzi o Bashmu, to jest wszystko. Oczywiście każdy musi sobie sam spróbować to, jak mu będzie najwygodniej biegać. Ja szczerze mówiąc, jeszcze nie dopracowałem jakiejś idealnej trasy. Generalnie Expensu Solo Magiem koncentrujemy się na ściąganiu jak największej liczby potworów do tych większych pokojów. Takich większych pokojów tutaj jest tak naprawdę 5, ewentualnie 6, czyli tak naprawdę pokoje narożne, jeden na środku i ewentualnie środek na górnej części jaskini. Tam też w miarę możemy sobie coś zlurować, aczkolwiek przy lurowaniu właśnie tam na tej środkowej górnej części zdarzało mi się zrobić tak dużego lura, że miałem problem i musiałem biegać po tych korytarzach. Także tutaj bądźcie ostrożni. No i oczywiście jak już się na Bashmu wybierzecie, no to dajcie znać, na jakim levelu ile profitu udało wam się tutaj zrobić, bo na pewno fajnie będzie takie statystyki sobie gdzieś zebrać. No i oczywiście jeśli filmik wam się przydał i jeśli wam pomogłem, no to pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie go, żeby być na bieżąco z kolejnymi poradnikami i z kolejnymi filmami. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.